Mucha. Kto choć raz widział numer tego ilustrowanego czasopisma humorystycznego z okresu międzywojennego, natychmiast rozpoznaje charakterystyczną pierwszą stronę z całoszpaltowym rysunkiem poświęconym bieżącym wydarzeniom, zwłaszcza politycznym, zarówno polskim, jak i globalnym. Dziś mamy okazję pokazać dorobek czasopisma z roku 1932 w komplecie. 53 numery zebrane w jednym woluminie. Pismo wychodziło w Warszawie i uwaga, przez chwilę w Moskwie w latach 1871-1939 z przerwami oraz między 1946 a 1952 rokiem, a więc strasznie długo jak na czasopismo, a jak na czasopismo satyryczne wyjątkowo długo i nie ma chyba periodyku polskiego, który pod tym względem mógłby się z Muchą równać. Pismo wydawali m.in. Kaufman i Fryza, a redagowali, choć krótko, na przykład Wiktor Gomulicki i Bolesław Prus. Miało czasem brzydkie, ksenofobiczne i antysemickie oblicze. Było też jednak pismem niezwykle aktywnym, z satyrycznym żądłem, służącym komentarzem do bieżących wydarzeń politycznych i obyczajowych. I taki też był rok 1932 spod znaku Muchy, gdy kryzys gospodarczy mieszał się z kryzysami politycznymi na całym świecie, sanacyjne rządy pułkowników nabierały nieco groteskowego rysu, a więc okazji do uprawiania satyry i humoru nie brakowało. Mucha była periodykiem masowym, zawierającym głównie rysunki, dowcipy, anegdoty, fraszki i wiersze satyryczne. Choć większość tekstów i rysunków zamieszczano bezimiennie lub pod pseudonimami, wiadomo, że zdarzało się, iż z pismem współpracowali twórcy tej miary co Asnyk, Belmont i Oppmann. Fascynujące świadectwo z dziejów satyry w Polsce. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów dwudziestolecie międzywojenne, czasopisma oraz humor, satyra. Zakochaj się w antykwariacie.